Długo go szukałem, ale w końcu znalazłem. Zamek, który spełnił moje oczekiwania. Zamek, który na stałe zagościł w moich drzwiach. Czyli dzisiaj recenzuję dla Was Yale Linus Smart Lock, czyli zamek z HomeKit, który w końcu porządnie działa, bez żadnych problemów. Zapraszam. Widząc tego, nazywajmy rzeczy po imieniu klocka w moim ręku, pewnie zastanawiacie się, o co biega. Przecież tak nie wygląda zamek. I to jest trochę prawda. To jest jeden z elementów zamka. Potem przejdę się do drzwi i pokażę Wam całą resztę, ale teraz skupię się na tym urządzeniu, czyli na sercu tego zamka, w którym mamy cały mechanizm, który otwiera nam drzwi. Tak jak widzicie, on jest dosyć spory. Więc to jest urządzenie, które montujecie w środku mieszkania. Na zewnątrz nikt nie będzie widział, że macie inteligentny zamek. W domu, w środku, ciężko będzie go nie zauważyć, ale możecie zobaczyć teraz na tych zdjęciach, że ten zamek naprawdę może się fajnie komponować. Ja akurat mam srebrną klamkę i wszystkie elementy srebrne, więc bardzo fajnie mi się komponuje. Poza tym jest on stosunkowo ciężki, ale ja mam takie podejście, że jeżeli coś jest ciężkie, to znaczy, że jest dobre, bo zostało dobrze wykonane. Swoją drogą, nawet jak się przygotowałem do tej recenzji, to teraz przed chwilą zauważyłem, że tutaj pisze Designed in California, Assembled in China. Jeżeli kojarzy się to Wam z jakąś inną firmą z Cupertino, to jest jak najbardziej poprawne skojarzenie. Zamek Linus montujemy na specjalną wkładkę. Wkładkę, która jest od Yale albo od innych producentów, którzy mają wkładki z takim specjalnym widelczykiem. Zobaczycie go za chwilę. A to urządzenie fizycznie przekręca tym naszym wirtualnym kluczem, żeby otworzyć albo zamknąć nam drzwi. On działa po Bluetoothie. Zatem musicie być w jakiejś konkretnej odległości od tego zamka, aczkolwiek można do niego dokupić bramkę Yale, dzięki której jesteście w stanie sobie odblokować zamek za pomocą Wi-Fi i moim zdaniem to jest must, musicie mieć tą bramkę ze sobą. Jeśli chodzi o wykonanie, tak jak widzicie, zamek jest srebrny, ale jest również w wersji czarnej. Jest zasilany, tutaj jest taka specjalna, sprytna zapadka. Jest zasilany dwiema bateriami, tutaj też pokażę, dwiema bateriami AA. Więc spokojnie tam powinien koło roku wytrzymać. Jeżeli chodzi o tą zapadkę, to po drugiej stronie mamy kod HomeKit oraz kod produktu Yale, dzięki któremu możemy dodać zamek do aplikacji Access od firmy Yale. Jeżeli chodzi o sam zamek, to jak on działa, to Wam trochę opowiedziałem. Tutaj, w jaki sposób go montujemy na drzwiach, to ma takie tutaj skrzydełka, które musimy rozłożyć, żeby zamontować go na wkładkę i zablokować, i tak samo ściągamy go z tej wkładki. Więc czemu on jest taki wyjątkowy? Jest duży, tak? Ma Bluetootha, czyli teoretycznie nie jest idealnie. Jest to pierwszy zamek, który faktycznie działa bez problemu dla mnie. Z pierwszy zamek, gdy podchodzę do drzwi, to te drzwi się otwierają. Nie muszę kombinować, nie muszę szukać aplikacji, klucza. Podchodzę i około po sekundzie, dwóch, różnie. Czasami to jest tak, że podchodzę i one automatycznie się otwierają, czasami te 2 sekundy miną, ale one się zawsze otwierają. 100% przypadków, ani razu jeszcze ten zamek mnie nie zawiódł. A jako, że to jest, jak widzicie, dosyć solidna konstrukcja, to wiem, że on jest odporny na jakieś ewentualne włamania i sobie poradzi z różnymi rodzajami drzwi. Teraz przejdźmy się do tych drzwi i pokażę Wam pozostałe elementy tego zamka. Tak wygląda zamek w jego naturalnym środowisku, z kamerą wśród zamków inteligentnych. Więc tak jak Wam wspominałem, jest duży i mocno się odróżnia od zamka. Widać tutaj że jest jakaś spora nakładka, ale dzięki temu, że mam w podobnym kolorze, to mi nawet pasuje. Teraz go zdejmę i pokażę Wam go od środka i opowiem trochę o samej budowie i montażu. Demontujemy zamek, albo montujemy, w zależności od tej strony, której robicie, za pomocą tych 2 skrzydeł, które odginamy, i on tak wygodnie nam schodzi. Wtedy widzimy tą główną płytkę, na której się trzyma zamek, oraz taki, tak jak widzicie, taki widelec, tak bym to nazwał. Ta główna wkładka, ona się montuje za pomocą takich śrub, które są tu oraz tu. Je dokręcamy, dzięki czemu wkładka naprawdę solidnie się trzyma
Jeżeli chodzi o ten widelec, czym on jest? Potrzebujemy tutaj specjalnej wkładki. Wkładki, no ja mam wkładkę Yale, ale inni producenci też je bodajże produkują, która zamiast wyjścia na zwykły klucz ma właśnie wyjście na taki widelec, który jest przekręcany. Sama wkładka od Yale jest dosyć skomplikowana, jeżeli chodzi o jej złożenie, bo musimy dobrze wymierzyć, ile on ma wystawać, ta wkładka, z jednej i z drugiej strony. Tak jak widzicie, żeby to wszystko ładnie spasowało. Teraz otworzę drzwi i pokażę Wam, jak to wygląda z drugiej strony. Wkładkę montujemy za pomocą zwykłej śruby do naszych drzwi. Tutaj, pamiętając moje różne doświadczenia wcześniej, rekomenduję Wam użyć starą śrubę, którą mieliście. A z zewnątrz prezentuje się ona w następujący sposób, czyli no, wygląda ok. Musimy sobie zmierzyć, ile ona ma wystawać z tej strony oraz z tej strony. To jest wszystko jakby jasno powiedziane w instrukcji. Ta wkładka składa się z 3 elementów, które musimy poskładać do kupy, żeby to nam dało efekt finalny. No ale jakby na sam koniec widzicie, że tutaj wszystko wygląda tak jak w zwykłych drzwiach. A tutaj mamy taki element końcowy, na który nakładamy nasz silnik. Tak, i on już bardzo dobrze działa. Jeżeli chodzi o otwarcie, to akurat jest problem moich drzwi i tego, że już one sporo przeżyły, więc muszę je jeszcze troszkę poprawić. A tutaj w tym miejscu możecie zobaczyć, znajduje się ta płytka, o której Wam wspominałem. Czyli gdy jest lekko uchylone, czyli w ten sposób, to on też nam to wykryje. Aplikacją do sterowania zamkiem jest Yale Access. To dodajemy zamek, bramkę Connect, czyli bramkę Wi-Fi oraz klawiaturę Yale Keypad, ale o niej kiedy indziej. A teraz pokażę Wam sam zamek. Tak on się prezentuje, tak jak widzicie, zaraz będzie się pokazywało zielone kółeczko, kiedy będziemy go odryglowywać. Ja go teraz odrygluję. Widzicie, on się sam porusza. One są już zamknięte i odryglowane. Ja go teraz zamknę. Więc tak wygląda zamknięcie, otwarcie. Jeszcze raz go otworzę, żeby Wam pokazać, jak działa opcja pokazywania otwartych drzwi. Widzicie, że one są otwarte i odryglowane. Cały czas. Zamknięte i odryglowane. Jeżeli chodzi o opcję samego zamka. Samym zamku możemy tak, oczywiście zmienić mu nazwę. Możemy uzyskać kody dostępu do aplikacji, ale tego akurat nie klikamy. Dźwięki same zamka, żeby on wydawał te takie dźwięki, gdy się mu uda otworzyć albo zamknąć. Smart Alerts. Smart Alerts to są takie inteligentne powiadomienia, dzięki którym jesteście w stanie na przykład dostać powiadomienie, że jakaś konkretna osoba, nawet mi widzicie, wyskoczyło przed chwilą z HomeKit, że odblokował się zamek, że jakaś osoba weszła do naszego mieszkania. Mamy też tryby automatyczne. Autolock, czyli gdy chcemy, aby zamek się sam zamykał po jakimś czasie, oraz Auto Unlock. Auto Unlock, gdy chcemy zamykać go na przykład po minucie albo 2, gdy odejdziemy, gdy po prostu wyjdziemy z naszego mieszkania albo gdy opuścimy swoją lokalizację. Mamy także informację o czasie uchylenia drzwi, czyli gdy będą one otwarte ponad 2 minuty, dostaniemy powiadomienie. No i opcja Door Sense, czyli sam zamek może wykryć to, że drzwi są otwarte czy zamknięte dzięki temu czujnikowi otwarcia i zamknięcia. A jeżeli chodzi o HomeKit, to ja już wchodzę w HomeKit. Teraz widzicie, że zamek jest odblokowany. Mogę go tutaj zamknąć. I mam oczywiście wszystkie powiadomienia z nim związane, czyli za każdym razem, gdy ktoś otworzy zamek albo go zamknie, to ja mam to powiadomienie tutaj w mojej głównej aplikacji Apple Dom i to jest dla mnie gigantyczna zaleta dla tego zamka. To przejdźmy sobie teraz przez plusy i minusy Yale Linux Smart Lock.
Jeżeli chodzi o plusy, to tak jak Wam wspominałem, urządzenie dotychczas niezawodne. Ani razu mnie nie zawiódł, ani razu nie miałem problemu z otwarciem drzwi, a ta ręczna gałka, która jest tutaj, też jest dosyć wygodna. Kiedy wychodzę, to mogę sobie go przekręcić i po prostu ręcznie otworzyć drzwi. Nie muszę też szukać telefonu. Ma wsparcie dla HomeKit. W aplikacji Access mamy wszystkie funkcje, których oczekuję. Mamy też o wiele więcej funkcji, których nie używam. Te wszystkie funkcje, które Wam pokazywałem z gośćmi. No, nie wynajmuję swojego prywatnego mieszkania, więc takich rzeczy nie potrzebuję, ale jeżeli szukacie porządnego zamka na Wasze mieszkanie na wynajem albo jakieś pensjonaty, to tutaj Yale też bardzo fajnie pasuje. No i mi pasuje do drzwi. Jakkolwiek to wygląda, akurat mi się bardzo fajnie kolorystycznie spasowało z drzwiami. Jeżeli chodzi o minusy, no jest to kawał mechanizmu. Tak jak widzicie, jest to kawał mechanizmu, więc on będzie odstawał dosyć mocno od drzwi. Dlatego właśnie musicie wziąć pod uwagę to, że to nie jest taki element, który jest niewidoczny. Ale żaden zamek, powiedzmy sobie szczerze, nie jest niewidoczny. TD wydaje mi się, że jest zdecydowanie mniejsze, ale też posiada pewne inne wady. Kiedyś zrobimy ich porównanie. I jeszcze taki może minus tego rozwiązania, który bym widział, to jest taki, który właśnie widziałem u innych zamkach. Tutaj muszę fizycznie przekręcić tym 2 razy. Fajnie byłoby mieć możliwość przyciśnięcia, żeby on to robił sam. Czyli żeby nie musiał ręcznie tym kręcić, tylko żeby był pojedynczy przycisk i to by się samo robiło. Podsumowując, pierwszy zamek, który Wam z ręką na sercu, często to mówię, ale przy dobrych produktach tak mówię, z ręką na serce Wam polecam. Jeżeli szukacie dobrego zamka, jeżeli szukacie niezawodnego zamka, jeżeli szukacie zamka, który bardzo dobrze współpracuje z HomeKit, no to Yale Linus Smart Lock jest Waszym rozwiązaniem. Nie jest to tanie rozwiązanie, bo on kosztuje około 1500 zł. Musicie kupić cały zestaw z wkładką, albo chyba że jakimś cudem macie kompatybilną wkładkę i z bramką, ale moim zdaniem jest to warte, bo jakoś nie widziałem innego zamka, który by był tak sprawny. Po prostu tak sprawny. Więc jeżeli szukacie fajnego zamka, dobrego zamka, sprawnego zamka, moim zdaniem idziecie w Yale Linus Smart Lock. Już ich kilka testowałem i żaden nie przypadł mi do gustu, żaden nie zamontowałem na dłużej w swoich drzwiach, a ten na nich wylądował. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, że dzięki niej jesteście w stanie odpowiedzieć sobie na to, czy ten zamek jest dla Was. No i oczywiście zapraszam Was do naszych pozostałych filmów, gdzie pokazujemy Wam inne zamki oraz cały świat smart home. Serdecznie zapraszam.